Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj powracamy do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Przygotowałem dla Was grę Dark Forces. Pierwsza próba zetknięcia, zmierzenia się firmy LucasArts z shooterem first person. Czy udana czy nie, opowiem za chwilę. Jednakże przy recenzji chyba Rebela Zolta 1 albo 2 obiecałem, że pokażę jakieś gadżety z Gwiezdnych Wojen, które mam. Nie mam ich dużo, nie jestem mega fanem Gwiezdnych Wojen, powiedzmy takim fanem umiarkowanych, ale jakieś tam śmieci z tego uniwersum posiadam. Pierwsze co Wam pokażę to figurki. Mam trochę figurek. Nie są to jakieś... Powiem szczerze, nie są to jakieś te figurki super. Mam Hanna Solo. Mam Jodę. To są z tej nowszej serii. Oczywiście mam też parę figurek z tej starej serii kennerowskiej z lat 80. Jakiegoś takiego Patafiana. Mam gdzieś broń, nie chce mi się szukać. Mam IG-88, znany szerzej z na przykład gry Shadow of the Empire, gdzie był jednym z bossów. Luka Śnieżnego. No i jakiegoś takiego w ubranku Patałacha. Nie wiem, Squidhead chyba się nazywa. Squidhead? Chyba Squidhead. I ciekawostka. Ewoka mam jednego. Co ciekawe, późniejsze wersje tych figurek tej nowszej serii były dodawane razem z czym? No z monetą kolekcjonerską. Tak to wyglądało. Właśnie przybliżę tutaj. Taka moneta kolekcjonerska. Podobno każda figurka miała swoją monetę. Zbierało się to. Fajny suwenir, jednakże powiem szczerze, figurki kiedyś mnie jarały. Miałem chyba największą możliwą kolekcję figurek z Gwiezdnych Wojen wydanych w Polsce. Czyli tych polskich takich ludzików obleśnie wykonanych. Miałem gigantyczne 2 pudła, ponad prawie 150 figurek z Gwiezdnych Wojen. Oczywiście się powtarzały. Jedne były ruchome, inne były nieruchome w różnych wersjach kolorystycznych. Dowiedziałem się, że teraz te tak zwane bootlegi dobrze chodzą po Allegro. Za jedną figurkę można ściągnąć nawet 300-400 zł, więc miałbym naprawdę full kasiory. Ale okazało się, że niestety moi rodzice komuś te figurki dali i dupa. No szkoda, jeden stracił, drugi zyskał. Trzeba żyć dalej. Jeszcze mam jedną figurkę, którą chciałem Wam pokazać. Jest to Imperator Palpatine. Niestety jest bez głowy. Głowę mam osobno. Imperatora zgładziła moja żona, która chciała zobaczyć, czy jego głowa rusza się o 360 stopni. I wzięła w te swoje paluszki, zaczęła kręcić głową Imperatora. I zanim on zdążył użyć wyładowań elektrycznych, żeby porazić moją żonę, stracił po prostu dla niej głowę. Także mam jeszcze figurkę półkompletną, głowa osobno tułów. Do zabaw z mieczem świetnym sam raz. Od razu odcięta głowa, nie trzeba psuć figurki. Ok, co mam jeszcze z ciekawego z Gwiezdnych Wojen? Mam jeszcze coś strasznie głupiego, powiem Wam szczerze. Żona mi to kupiła kiedyś. Nieważne, ma po prostu jakieś, powiedzmy, dojścia. I dostałem coś takiego. Tak, proszę Państwa. Lego Star Wars Bitwa o Endor. Nie myślcie, że jestem jakimś świrem legowym. Cały ten zestaw jest jeszcze nie rozpakowany. Słyszycie? Jest tam w środku. Nawet zastanawiałem się, czy ten zestaw nie będzie dany komuś z Was w jakimś konkursie, który w przyszłości zamierzam utworzyć. Może będzie to właśnie to pudło Lego Star Wars Bitwa o Endor. Oczywiście jeżeli zbiorę wystarczającą liczbę subskrypcji, bo dla 40 paru subskrypcji konkursu robić nie można. Znaczy może i można, ale nie wypada. Także takie pudło. Oczywiście Lucas poszedł właśnie w Lego, podpisał z nimi umowę. Właściwie teraz wszystko, co jest możliwe, jest związane z Gwiezdnymi Wojnami, długopisy, znaczki, komiksy, książki, wszystko co sobie wyobrazicie. Co ciekawe, z każdej tej rzeczy Lucas ma pieniążki, także
Nawet dzisiaj z żoną żeśmy rozmawiali. Ciekawe, czy jeżeli George Lucas ma w swoim telefonie na SMS-a, jak mu przelew przychodzi, to on chyba nigdy nie śpi, bo cały czas te SMS-y mu przychodzą, że przychodzą kolejne transze, czy też ciężarówki pieniędzy na jego konto. Nie zazdroszczę, tylko wielki szacun dla George'a, że potrafił jednak walczyć o swoje, potrafił na tym wyjść na swoje i żyje z tego co kocha i to jest najważniejsze. Myślę, że przez to tyle ludzi jest zafascynowanych Gwiezdnymi Wojnami, bo George Lucas widać, że kocha swoje dzieło i w jakiś sposób cały czas to uniwersum rozszerza. Lego Star Wars, całkiem wielkie pudło. No i oczywiście filmy. Pierwsza edycja Gwiezdnych Wojen na płytach, na kasetach VHS. Co ciekawe, była jeszcze wcześniejsza edycja z lektorem. Ta edycja jest z napisami, całkiem fajnie wydana. Nie wiem nawet, Piotrek, jeżeli mnie oglądasz, a wiem, że czasami mnie oglądasz, mój przyjacielu, powiedz, czy to nie są czasami Twoje kasety, bo wydaje mi się, że to są Twoje kasety, które w jakiś sposób u mnie znalazły się na półce. Oprócz tego filmy na DVD. Tu je wyjmę. Począwszy od nowej trylogii, czyli Star Wars Mroczne Widmo, Atak Klonów i Zemsta Sithów, oczywiście w edycjach kolekcjonerskich. Lubię filmy w edycjach kolekcjonerskich, ponieważ płyty z dodatkami zazwyczaj bardziej mnie interesują niż sam film. Oczywiście powiedzenie takiego zdania przy Gwiezdnych Wojnach byłoby bluźnierstwem, ale wiele filmów kupuję właśnie w edycjach kolekcjonerskich, żeby oglądać płyty z dodatkami, które mnie fascynują, ponieważ fascynuje mnie ogólnie temat różnych, jak to się mówi, no i zapomniałem słowa, temat efektów specjalnych. Nawet kiedyś chciałem stworzyć fajnego bloga o efektach specjalnych, gdzie pokazywałbym, jak w domowych warunkach na swoim komputerze można było stworzyć efekty z danych filmów. Jeżeli myślicie, że jest to fajny pomysł, dajcie znać, może coś z tego jeszcze się urodzi. Kolejną jest edycja pierwszej trylogii Gwiezdnych Wojen w takim fajnym pudełku. W środku są 4 płyty DVD. I powiem Wam, że płyta z dodatkami, która jest ostatnia, materiały dodatkowe, jest jedną z najlepszych płyt dodatkowych Gwiezdnych Wojen ever. Wspaniały film, który trwa chyba ponad 2 godziny, 2,5 chyba nawet godziny, o historii powstania trylogii, tej starej trylogii. Jest materiałem, który się ogląda naprawdę super. Świetna pozycja. Dla tej jednej płyty warto kupić cały pack. Oczywiście, jeżeli jesteśmy już w erze Blu-rayów, nie mogło zabraknąć Gwiezdnych Wojen na Blu-rayu. Tak jest, też mam. Czyli można powiedzieć, że 3 razy zapłaciłem George'owi Lucasowi za to samo. Edycja Star Wars na Blu-rayu. Tym razem już wszystkie części. Fajnie wydana, bardzo elegancko wydana. Mamy 6 filmów i 3 płyty z dodatkami. Co ciekawe, dodatki są naprawdę interesujące. To się rzadko spotyka, aby dodatki do filmu przewyższały sam film, a w tej edycji naprawdę dodatki do filmu są rewelacyjne. Jednakże nie byłbym sobą, jakbym troszkę nie poskamlał i nie pobluźnił na polskich dystrybutorów. I tym razem muszę powiedzieć niestety to głośno. Oczywiście kupując polską edycję kolekcjonerską Gwiezdnych Wojen na Blu-rayu, Polak jest... Dlaczego? Ponieważ ta edycja, którą dostaniecie w Polsce, podstawową edycją jest edycja niemiecka. Nie znaczy to, broń Boże, że nie ma edycji polskiej. Jest edycja polska, jednakże edycja niemiecka ma dźwięk w DTS HDMA. Nie wiem, co to znaczy DMA, ale w tej najwyższej możliwej jakości dźwięku, oczywiście w technologii 5.1. I to jest niemiecka wersja, natomiast Polska dostaje zwykłego DTS-a. Szkoda, że tak dystrybutor, nie wiem kto miał na to wpływ. Może sam George Lucas stwierdził, że Polacy i tak nie mają Blu-rayów, bo tu niedźwiedzie biegają po ulicach. Jeździmy wszyscy Wartburgami i Trabantami i ogólnie mamy wszystko w dupie, jest szaro, brudno i ponuro, więc dźwięk w DTS HD nie ma dla nas żadnego znaczenia. Mogło tak być, może ktoś tam inny zawinił w innym momencie. Tak czy tak, edycja kolekcjonerska
na Blu-rayu Star Wars. Polecam jak najbardziej, jednak pamiętajcie, że dźwięk mamy ten słabszy. Oczywiście, jeżeli włączycie sobie to na waszym kinie domowym, jeżeli nie jesteście melomanami, nie macie uszu jak Spock i nie słyszycie ultra dźwięków, dźwięk was zmiażdży, bo dźwięk na płycie Blu-ray DTS w formie DTS po prostu całkowicie. Pierwszą część kiedyś, w Atak Sithów, Zemstę Sithów włączyliśmy kiedyś z żoną, jak kupiliśmy sobie właśnie tą edycję kolekcjonerską, oglądaliśmy z żoną, podkręciłem tak basy, że myślałem, że mi okna tutaj w domu. Także naprawdę dźwięk jest rewelacyjny, obraz jest żyleta. Wiemy, że już niedługo zbliżają się telewizory 4K, czyli 4000 w poziomie i myślę, że George Lucas już myśli o wydaniu kolejnej edycji Gwiezdnych Wojen, tym razem upskalowanej do rozdzielczości 4K albo 4K, jak to się tam mówi. To tyle, nie mam za dużo, jak widzicie, tych Gwiezdnych Wojen. Pozdrawiam mojego kumpla Jacka, który jest fanem w ogóle Gwiezdnych Wojen. Zbiera różne rzeczy, różne śmieci z Gwiezdnych Wojen. Myślę, że od czasu do czasu też ogląda mój ten vlog, także pozdrawiam go serdecznie. Trzymaj się, Jacku, jeżeli coś będę miał z Gwiezdnych Wojen na wydanie, będziesz pierwszy o tym wiedział. Ok, no i przejdźmy do naszej gry. Dark Forces wyszedł w 1995 roku jako gra oczywiście pod DOSa. Była to pierwsza próba zmierzenia się, tak jak mówiłem, LucasArtsa z grą FPS, czyli First Person Shooter. Pamiętajmy, że w tamtym czasie na rynku szaleje Doom, który zamiata wszystko. Natomiast LucasArts postanowił troszkę powalczyć z Doomem i wydał właśnie grę Dark Forces. W odróżnieniu od Dooma, Dark Forces skorzystało z Jedi Game Engine, specjalnego silnika, który został zaprojektowany przez tam magików z LucasArts. Jednakże w odróżnieniu od Dooma miał parę elementów, które wzbogacały rozgrywkę, ponieważ Dark Forces stworzył jako pierwsza gra, stworzyła wielopoziomowe levele w grze FPS. Doom się działo właściwie tylko na jednej płaszczyźnie. Natomiast Dark Forces dodał możliwość różnych platform, które wjeżdżały na górę, na dół. Dodatkowo w odróżnieniu od Dooma można było spoglądać się w górę i w dół, co też było dosyć nowatorskim rozwiązaniem, ponieważ w Doomie mieliśmy tylko jeden prawidłowy sposób patrzenia na akcję, natomiast to rozszerzało. Dark Forces opowiada historię Kyla Katarna, którego mogliście już może nawet poznać w Dark Forces 2, jeżeli Wam się zdarzyło, a jeżeli nie, to chyba w Jedi Knight albo Jedi Outcast, nie pamiętam dokładnie w której grze. Taki gościu z brudką. Tutaj jeszcze nie ma brody, wygląda jak cieć, ale był to pierwsza gra z Kylem Katarnem. Ok, zobaczmy, co ciekawego kryje sobie pudełko. Nie wiem, czy zaraz mi nie zadzwoni telefon, ponieważ ktoś tu się dobija do mnie na gadu-gadu. Bidnie wydana gra, instrukcja, czyli manual i oczywiście płytka. Ponownie pokazuję, że mam grę. Powiem Wam szczerze, gra dzisiaj to już nie to samo. Kiedyś się jarałem, próbowałem znaleźć te elementy, którymi kiedyś się jarałem grając w tą grę. Oczywiście strzelanie do szturmowców zawsze jest urocze i fajne, jednakże gra, powiem Wam szczerze, że bardzo mi przypominała oglądanie jakichś poziomów z Minecrafta. Takich słabych poziomów z Minecrafta, wielgachne piksele, same lokacje różnią się tylko właściwie teksturami, to znaczy czy jesteście w bazie, czy jesteście na księżycu. Różnica będzie polegała na tym, że będą inne tekstury na ścianach. Niestety tak to zostało, wtedy to były takie czasy, że tak to się właśnie robiło. Gra jest na podstawie, dzieje się w czasach starej trylogii, czyli tej epizody 4, 5, 6, czyli strzelamy do naszych ulubionych szturmowców w białych piżamach, do pozostałych jakichś tam, nie wiem, koloneli i tych gości w tych hełmach, które wyglądają jak nocniki. Spotkamy parę mniej lub bardziej znanych postaci z trylogii. No i właściwie nie ma tutaj za bardzo co
rozprawiać. Odwiedzimy Star Destroyera, odwiedzimy kosmiczny jacht Jabby, powalczymy trochę na Coruscant. Coruscant się chyba to mówi. Kiedyś myślałem, że Crashant, ale to się mówi chyba teraz Coruscant. Czyli stolicę, nie wiem, tam Wszechświata, czy tam Uniwersum, Gwiezdnych Wojen, whatever. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem. No i oczywiście spotkamy paru dobrych znajomych. Gra dzisiaj, tak jak mówiłem, relikt przeszłości, o którym raczej warto zapomnieć, ponieważ nie będzie Wam się podobała. Nawet jeżeli jesteście mega zajebistymi fanami Minecrafta, gra bardzo odstaje od aktualnych tytułów, to jest oczywiste, ale wtedy chyba już też była troszkę przestarzała. Oczywiście postacie to sprite'y, jedynym trójwymiarowym obiektami są ściany i budowa leveli. Poziomy są bardzo rozległe, co jest dosyć takie dzisiaj niespotykane. Poziomy dzisiaj są dosyć proste, szybkie, korytarzowe. Dark Forces to jest powrót do starej szkoły, czyli mamy gigantyczny level, musimy znaleźć jakieś kody, karty, żeby otworzyć drzwi. Każdy zakamarek trzeba sprawdzić. Co ciekawe, w grze mamy 3 życia. Jeżeli zginiemy 3 razy, musimy dany poziom zacząć od początku. Niestety powiem Wam, w czasie gameplayu grę skończyłem oczywiście na potrzeby tej recenzji. Strasznie gra mnie umęczyła. Byłem umęczony jak pies. Za sprawą właśnie tej dosyć już niezbyt urodziwej grafiki. Jednakże tak jak mówię, fajnie postrzelać do szturmowców, usłyszeć teksty typu Set Blaster on 4 i inne tego typu rzeczy. Niemniej jednak Dark Forces, pierwsza część, nie polecam dla dzisiejszych graczy. Gra powinna zostać już, znaleźć się w muzeum i nie powinna być już odkopywana. Druga część oczywiście jest lepsza, opowiem Wam o niej kiedy indziej. Natomiast Dark Forces, pierwsza część, mi już nie przypadło do gustu. Kiedyś się bardzo jarałem, ale kiedyś się też bardziej jarałem Gwiezdnymi Wojnami. Dzisiaj to już niestety coś, co można powiedzieć powinno zostać. Padła mi komórka, za co Was serdecznie przepraszam. Oczywiście nie będzie już to z jednego cięcia, ale niestety. Na koniec konkurs. Mógłbym rzec, że to konkurs, ale to takie małe nie wiadomo co. Do wygrania, trudno powiedzieć, że to nagrody, to są po prostu takie jakieś upominki z Lego. Pierwszy to jest Imperator Palpatine, oczywiście oryginalny Lego. Drugi to Księżniczka Leia w kostiumie w pałacu Jabby. Postać, przez którą wiele osób miało mokre sny w tamtych czasach. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te świetne figurki? Wystarczy, że narysujecie mi swoją ulubioną postać z Gwiezdnych Wojen. Nie może być to na kartce, na ścianie, na cyckach, na nodze, na głowie, na tablecie i na czymkolwiek Wam przyjdzie do głowy. Nie musicie mieć zdolności. Wybiorę te postacie, które najbardziej mi się podobają. Mogą być śmieszne, straszne, pokraczne i tak dalej, i tak dalej. Do wygrania, tak jak mówię, 2 nagrody, jedna osoba dostanie. Pierwsza osoba, powiedzmy, że będzie mogła sobie wybrać, którą chce, a druga dostanie już to, co zostało, niestety. Tak to w życiu bywa. Ok, czyli zapraszam, jeżeli nie znajdzie się nikt, to wyślę mi cokolwiek na ten konkurs, przypnę sam sobie do kluczy jako symbol moich głupich pomysłów i będę sam je nosił. To tyle, pozdrawiam Was z tej części, to było grane i zapraszam do kolejnej części, która pojawi się niebawem. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, cześć!